Wyobraźcie sobie gęste, parne powietrze Luizjany lat 30. XX wieku. Miejsce, gdzie gotycki horror południa spotyka się z szeptami kosmicznej grozy, a granica między rzeczywistością a obłędem jest cienka jak pajęcza sieć. Witajcie w Derceto. W dzisiejszym materiale zanurzymy się głęboko w fabułę Alone in the Dark z 2024 roku. Gry, która nie jest zwykłym remake'iem, a odważnym, ponownym wyobrażeniem sobie legendy, która w 92 dała nam początek całemu gatunkowi survival horroru. Świat omawianego dziś przeze mnie tytułu przesiąknięty jest kajońskim mistycyzmem, wierzeniami voodoo i dusznym, wilgotnym powietrzem luizjańskich bagien, co od samego początku tworzy nastrój niepokoju i wyobcowania. Estetyka czerpie inspirację z klasyki kina noir, w szczególności z filmu Angel Heart, co widać w sposobie prowadzenia narracji, projektach lokacji i archetypach postaci. To świat, w którym przeszłość nigdy nie umiera, a traumy indywidualne i zbiorowe manifestują się w sposób dosłowny i przerażający. Naszymi przewodnikami po tym labiryncie szaleństwa są dwie postacie. Emily Hartwood, zaniepokojona siostrzenica, której twarzy i głosu użyczyła nagradzana Jodie Comer, oraz prywatny detektyw Edward Cairnby, ożywiony przez charyzmatycznego Davida Harbora, którego zapewne doskonale znacie chociażby z Netflixowego Stranger Things. Przybywają oni do posiadłości Derceto, dziś ponurego sanatorium dla psychicznie zmęczonych, by rozwiązać zagadkę zniknięcia wuja Emily, Jeremiego. Jednak pytania, które ich tu sprowadziły, szybko zaczynają się mnożyć. Kim lub czym jest enigmatyczny mroczny mężczyzna, który nawiedza sny i korytarze posiadłości? Czy stare mury Derceto naprawdę kryją w sobie zło, czy są jedynie lustrem odbijającym szaleństwo jego mieszkańców? Za sterami tej opowieści stoi nie kto inny jak Michael Hedberg, scenarzysta-wizjoner, którego nazwisko jest synonimem głębokiego psychologicznego horroru. W końcu dał nam on takie perełki jak Soma czy Amnizja Mroczny Obłęd. Możemy zatem spodziewać się narracji, która bawi się percepcją, zmusza do kwestionowania tego, co widzimy i co wydaje się nam prawdą. Jest to historia pełna symboli, niedopowiedzeń i zacierających się granic między zdrowym rozsądkiem a szaleństwem. Co więcej, Hedberg rzuca nam podwójne wyzwanie, bowiem gra oferuje dwie przeplatające się kampanie, a co za tym idzie, każda perspektywa rzuca inne cienie, ujawnia inne detale i prowadzi do innych, często sprzecznych wniosków i zakończeń, których swoją drogą mamy w grze aż 5. Aby poznać całą pokręconą prawdę o Derceto, musimy złożyć wszystkie fragmenty pękniętego lustra w jedną spójną, choć przerażającą całość. Zapnijcie więc pasy i przygotujcie się na powolne zanurzenie w obłęd. Właśnie wkraczamy do miejsca, z którego nie ma łatwego powrotu. Wyruszamy do serca ciemności. Zapraszam. Nasza opowieść rozpoczyna się w roku 1930. Prywatny detektyw Edward Cairnby jedzie przez bagniste tereny Luizjany w towarzystwie swojej klientki Emily Hartwood. Ta zatrudniła go, ponieważ otrzymała niepokojący list od swojego wuja Jeremiego. Emily wyznaje, że jej wuj jest opętany, a w liście oskarża personel i pacjentów sanatorium Derceto o przynależność do jakiegoś dziwnego kultu, który na niego czyha. Sama Emily jest jednak sceptyczna, przepisując te oskarżenia rodzinnej przypadłości, którą nazywa pogłębiającą się melancholią, swego rodzaju klątwą rodu Hartwoodów, która sprawia, że jego członkowie popadają w szaleństwo. Trzeba też zaznaczyć, że sam list, jak możemy dowiedzieć się z prologu, został w imieniu Jeremiego wysłany przez małą dziewczynkę o imieniu Grace Saunders, postać, która okaże się kluczowa dla całej tej pokręconej historii. Po dotarciu do Derceto bohaterowie zastają jedynie zamknięte drzwi. Edward, szukając innego wejścia, przechodzi przez garaż, a następnie oranżerię, w której centrum rośnie masywne, nienaturalne drzewo. Z jego wnętrza dobiegają niepokojące szepty. To pierwszy namacalny znak, że w tym miejscu prawa natury ulegają wypaczeniu. Drzewo to, jak się później okaże, jest awatarem potężnej istoty znanej jako Czarna Koza z lasu. Gdy Edward wpuszcza Emily do środka, natykają się na personel, który jest wyraźnie niechętny do współpracy. Po krótkiej, wątpliwej wymianie uprzejmości, para postanawia w końcu wziąć sprawy w swoje ręce i bez pozwolenia wejść na wyższe piętro do pokoju Jeremiego. Znajdują tam diagram tajemniczego talizmanu oraz niepokojący autoportret, na którym przerażony Jeremy trzyma tenże talizman i książkę zatytułowaną Refleksje. Obraz hipnotyzuje Edwarda, co jest pierwszym sygnałem jego podatności na obłąkańczy wpływ Derceto. Kiedy Emily wyrywa go z transu i wychodzi z pokoju, zabierając przy tym dziwne malowidło, Edward podąża za nią, by odkryć, że ta rozpłynęła się bez śladu.
W jednej chwili korytarz posiadłości zmienia się w coś zupełnie innego. Gra od samego początku ustanawia regułę, że percepcja gracza i bohatera jest zawodna. Nagłe przeniesienie Edwarda do innego miejsca jest gwałtowne i pozbawione wyjaśnienia. Czy to halucynacja, czy został fizycznie przetransportowany? Ta niepewność jest fundamentem psychologicznego horroru gry, wrzucając gracza w ten sam stan dezorientacji, w jakim znajduje się protagonista. Od tego momentu musimy kwestionować wszystko, co widzimy. Jest to zgodne z filozofią projektowania narracji Michaela Hedberga, który lubi budować w umyśle gracza model rzeczywistości, a następnie brutalnie go dekonstruować. Edward stoi nagle pośrodku francuskiej dzielnicy Nowego Orleanu, miejsca tętniącego zwykle życiem, jednak teraz upiornie cichego i nawiedzonego przez dziwne, humanoidalne potwory. Jedną z mrocznych uliczek dociera w końcu do sklepu, w którym spotyka mężczyznę imieniem Baptiste. Ten wypowiada kluczowe dla niego słowa. Są obcymi w historii Jeremiego. To pierwszy, tak wyraźny metakomentarz sugerujący, że bohaterowie są uwięzieni w narracji stworzonej przez umysł Jeremiego. Baptiste opowiada o mrocznym mężczyźnie, pakcie, jaki zawarł z nim Jeremy oraz o talizmanie voodoo, który pozwala artyście podróżować między światami. Kieruje Edwarda do kapłanki voodoo Madame Jackson, od której Jeremy otrzymał artefakt. W jej mieszkaniu, będącym jednocześnie salonem seansów spirytystycznych, Edward odnajduje talizman i, używając odpowiedniego kodu z diagramu, wraca do Derceto, lądując prosto w gabinecie doktora Greya, czyli osoby odpowiedzialnej za wszystkich pacjentów tego osobliwego miejsca. Dr Grey jest powściągliwy i przedstawia całą sytuację jako urojenia chorego umysłu Jeremiego, odrzucając wszelkie nadprzyrodzone wyjaśnienia. Po wyjściu z gabinetu Edward spotyka Emily, która jest zdezorientowana jego nagłym zniknięciem i sceptycznie podchodzi do jego opowieści o tych wszystkich potworach i magii. Kernby, jak przystało na prawdziwego detektywa, podąża za ledwie widocznymi śladami, które Jeremy pozostawił w swojej książce. Doszedł on do wniosku, że kluczem do jego odnalezienia jest zrozumienie, jak działa talizman, którym ten podróżował między światami. Pierwszym przystankiem był pokój Elizabety Perosi, jednej z osób wspomnianych w zapiskach Jeremiego. Edwarda uderzył dziwny, niepokojący zapach, zgnilizna, którą zaczęła przesiąkać cała posiadłość. Na łóżku leżał list od Jeremiego, w którym ten pisał, że talizman jest mu już niepotrzebny, bo nauczył się przekraczać progi bez jego pomocy. Wspomniał również o odwadze i powrocie na nienawistny kopiec za platformą wiertniczą w Lafayette. Rozwiązując intrygującą zagadkę, Edward otworzył szufladę i znalazł pierwszy kawałek dziwnej płytki. Kolejny fragment odnalazł w ogrodzie, a następnie złożył wszystko w jedną całość przy zegarze astronomicznym. Następnie, używając talizmanu, świat wokół niego zawirował. Przeniósł się do innego wymiaru. Co ciekawe, drzwi do jednego z pokoi w tym świecie prowadziły wprost do Lafayette, dokładnie tak jak wskazywały notatki Jeremiego. Po wyczerpującej wędrówce, której zwieńczeniem było spotkanie oko w oko z ogromnym, ale na szczęście ślepym potworem, Edward dotarł do nienawistnego kopca, opisanego przez Jeremiego. W jego wnętrzu znajdowało się coś, co wyglądało na miejsce pradawnego rytuału. Jeremiego tam nie było, ale Edward spotkał Lottie, siostrę Batista i kolejną sanitariuszkę z Derceto. Lottie, szukając artysty tak jak on, powiedziała mu, że Jeremy to klątwa ciążąca na Derceto. Edwardowi udało się jedynie zabrać torbę Jeremiego leżącą na ziemi. W tym samym momencie kolejny raz pojawił się ogromny potwór, zmuszając Edwarda do pośpiesznej ucieczki z nienawistnego kopca i powrotu do Derceto. W torbie znalazł księgę Refleksje, tą samą, którą Jeremy trzyma na obrazie. Spisana przez Juana Luisa Jorge, mówi ona o prawdziwej boskości i ścieżce, która leży poza strachem. Na jednej ze stron widnieje konstelacja byka z zaznaczonym miejscem zwanym Wielką Biblioteką. W rozmowie z pacjentką Ruth Tallant Edward dowiaduje się, że Jeremy albo ukrywa się przed mrocznym mężczyzną, albo jest z nim. Kobieta wydaje się coś ukrywać, ale dalszy dialog niestety do niczego nie prowadzi. Z racji tego, że ostatnia podróż nie doprowadziła Edwarda do Jeremiego, detektyw, rozwiązując zagadkę z kotłem parowym, przy użyciu talizmanu przenosi się ponownie, ale tym razem na zalany cmentarz. Kolejne miejsce opisane w dzienniku. W kaplicy odnajduje ciało innej pacjentki, Elizabety Perosi, oraz wreszcie samego Jeremiego.
To spotkanie jest punktem zwrotnym. Jeremy wyjawia, że zawarł straszną obietnicę z mrocznym mężczyzną, aby powstrzymać większe zło, które budzi się w Derceto. Mówi, że o wschodzie słońca zostanie na zawsze uwięziony w zatopionej świątyni mrocznego mężczyzny. Jest zdenerwowany, że Emily jest w posiadłości, ponieważ celem jego listu było ostrzeżenie jej, by trzymała się od tego miejsca z daleka. Chwilę później pojawia się sam mroczny mężczyzna, a przerażony Jeremy rzuca siebie i Edwarda na podłogę, co ponownie przenosi detektywa do Derceto. Korzystając z teleskopu i zdobytej soczewki, Edward namierza konstelację byka wspomnianą w odnalezionej książce, co przenosi go do Taroeli, mentalnej, bezpiecznej przystani Jeremiego, klasztoru, który stworzył podczas sesji z doktorem Grayem. Detektyw spotyka tam Juana Luisa Jorge, autora refleksji, który okazuje się być manifestacją podświadomości Jeremiego. Potwierdza on, że Taroela to konstrukcja umysłu, która może przynieść odpowiedzi na wiele pytań, ale ostrzega także, że mroczny mężczyzna również tutaj jest. Kroki Edwarda prowadzą go do wielkiej biblioteki. W jej wnętrzu odnajduje księgę, która szepcze o istnieniu zawieszonego pokoju oraz o specjalnym kluczu. Klucz ten, niegdyś należący do bibliotekarza Hubertusa, posiadł unikalną właściwość. Był niewidzialny dla istoty znanej jako prześladowca. Gdy tylko palce Edwarda zaciskają się na zimnym metalu odnalezionego klucza Hubertusa, z mroku wyłania się złowroga, cienista postać. Zmuszony do desperackiej ucieczki, Edward wymyka się swojemu prześladowcy i używa klucza, aby uzyskać dostęp do ukrytej kondygnacji z zawieszonym pokojem. Tam natrafia na kolejną księgę opowiadającą historię showmana, który w Nowym Orleanie siał powszechny strach. W zapiskach brakuje jakiegokolwiek adresu jego występów, lecz tekst zawiera pojedynczą, kluczową wskazówkę. Nazwę firmy spedycyjnej Precz. Zanim Edward zdołał doczytać do końca, mroczna postać ponownie się materializuje, wyrywając mu tom z rąk. Sam widok napastnika jest tak wstrząsający, że doprowadza Edwarda na skraj obłędu. W akcie desperacji przykłada sobie lufę pistoletu do gardła. W ostatniej chwili zjawia się jednak Juan, ratując mu życie. Co zadziwiające, prześladowca zdaje się w ogóle nie dostrzegać Juana, co skutecznie odwraca jego uwagę. Wykorzystując to zamieszanie, Edward ucieka, zjeżdżając zawieszonym pokojem niczym windą wprost do pomieszczenia do złudzenia przypominającego bar. Tam wywiązuje się kolejna rozmowa z Ruth. Kobieta twierdzi, że słyszała, jakoby Edward próbował złamać obietnicę Jeremiego złożoną mrocznemu mężczyźnie. Ed odpowiada, że próbuje jedynie wyciągnąć Jeremiego z kłopotów, żeby ten mógł bezpiecznie wrócić z nim do Nowego Orleanu. W odpowiedzi Ruth wykonuje dziwny gest, unosząc 2 palce. Wyjaśnia, że to symbol kapitulacji przed mrocznym mężczyzną, znak, który nawiedził ją kiedyś we śnie. Kompletnie zbity z tropu Edward, próbując odzyskać kontrolę nad sytuacją, pyta o firmę spedycyjną Precz. W jednej chwili, za sprawą niewytłumaczalnej mocy Ruth, sceneria wokół niego ulega zmianie. Zostaje przeniesiony prosto do portowych doków, tuż przed wejściem do magazynu należącego do wspomnianej firmy. Po uporaniu się z kolejnymi maszkarami, Edward trafia na ślad przedstawienia Czarny Faraon, czyli Świątynia Tajemnicy, dzięki znalezionym ulotkom. Śledztwo prowadzi go przez kanały pod dokami do magazynu należącego do firmy Precz. Udaje mu się tam otworzyć zabezpieczony szyfrem safe, w którym odkrywa manifest ładunkowy. Z dokumentu dowiaduje się, że ów firma transportowała do Nowego Orleanu rekwizyty do spektaklu, w tym 4 kufry, wielką skrzynię i, co kluczowe, sarkofag. Manifest ujawnił także najważniejszy szczegół – dokładny adres wystawienia sztuki, czyli ulicę Galatin. Na miejscu pod wskazanym adresem Edward wchodzi do wysokiego budynku. Na samej górze w pokoju przypominającym niewielką teatralną scenę ponownie spotyka Jeremiego. Artysta potwierdza, że Czarny Faraon to Nyarlathotep, istota mająca zgładzić ludzkość i że zerwanie z nim kontraktu uwolni na świat ją, czyli Shub-Niggurath, kolejne złe bóstwo. Jeremy wyjawia, że mroczny mężczyzna zaoferował mu wyjście, jednak jest ono pochowane w jego zatopionej pustynnej świątyni. Jeremy mówi, że musi złożyć ofiarę i ucieka. Edward używa talizmanu na sarkofagu i wkracza do domeny mrocznego mężczyzny. Podążając przez pustynię, dociera do niewielkiego obozowiska, w którym znajduje linę. Przy jej pomocy schodzi przez niewielki otwór w ziemi do upragnionej świątyni. Po rozwiązaniu zagadki z promieniami światła odzyskuje on kontrakt oraz rytualny sztylet. Treść kontraktu jest szokująca.
Nie zawiera ona żadnej klauzuli ucieczki, lecz przedstawia 3-etapowy proces terapeutyczny, który ma uwolnić Jeremiego. Po pierwsze, uznanie traumy psychologicznej. Po drugie, przełamanie barier samooszukiwania się. I po trzecie, powściągnięcie maniakalnego zachowania. W tym momencie kosmiczny horror nierozerwalnie splata się z psychologią. Droga do zerwania paktu z przedwiecznym wiedzie przez konfrontację z własnymi demonami. Edward, otoczony przez dziwne latające stworzenia, zostaje porwany w nocne niebo. Detektyw budzi się na strychu z powrotem w posiadłości Derceto. Czuje, że jest już na ostatniej prostej. Spotyka Emily, która coraz bardziej obawia się o jego pogarszający się stan psychiczny. Kontrakt znaleziony w świątyni wspomina o warunkach i o ofiarnym sztylecie. Mówi o uwolnieniu rozpaczy z oka Jacoba. Zrobienie tego oznaczałoby jednak zagładę Derceto. Próbując zrozumieć, jaką rolę w tej chorej układance odgrywa dr Gray, Edward postanawia przeszukać jego gabinet. W drodze staje się świadkiem niepokojącej rozmowy między rodzeństwem sanitariuszy, Batista i Lottie, którzy wciąż poszukują Jeremiego. Z ich szeptów wynika, że na razie Edward jest im bardziej przydatny niż kłopotliwy. Nagle Lottie, jakby w transie, szepcze o jej nadejściu i wypowiada złowieszcze słowa chwała matce, po czym zwija się w nagłym, przeszywającym bólu. Jej brat, próbując ją uspokoić, rzuca w pośpiechu nazwę, która budzi w Edwardzie znajome echo grozy – Czarna Koza. Istota wspomniana już wcześniej w dzienniku Elizabety Perosi. W gabinecie doktora Greya najgorsze obawy Edwarda znajdują potwierdzenie. Natrafia na notatki dotyczące leczenia Jeremiego, z których wyłania się obraz lekarza doprowadzonego do ostateczności. Nie mogąc pojąć natury urojeń pacjenta, Gray na chłodno rozważa wykonanie lobotomii. Doktor opisuje, jak podczas badania skanów mózgu Jeremy wpadł w panikę. Ciemne plamy widoczne na kliszach nazwał cieniem robaka, który pożera go od środka. Jeremy mówi również o chtonicznej potworności, która próbuje wtargnąć do jego mentalnego azylu, miejsca zwanego Taroelą. W obliczu tego zagrożenia jego umysł stworzył nową, bezpieczną przystań, osiadły na mieliźnie parowiec. Notatki Greya kończą się wstrząsającą konkluzją. Jeremy desperacko wierzy, że musi uruchomić silnik statku i odpłynąć, by się ocalić. Rozpaczliwie próbuje przekuć tę fantazję w prawdziwe wspomnienie, w jedyną drogę ucieczki. Schodząc do ambulatorium, Edward wpada prosto w serce chaosu. Nagłe zgaśnięcie świateł pogrąża wszystko w atramentowej czerni i panicznym krzyku Jeremiego dochodzącym z nagrania, który błaga o ciszę, by nie usłyszał go mroczny mężczyzna. Dr Gray, Lottie i Batiste próbują obezwładnić szarpiącego się pacjenta. Usiłują odwrócić jego uwagę, każąc mu patrzeć w stronę lasu. To jednak tylko pogarsza sprawę. Widzę mroczne serce bagien, krzyczy Jeremy. Otacza je tysiące mrocznych młodych. Artysta wyznaje, że słyszy ich szepty i śpiew w swojej głowie, które brzmią jak swojego rodzaju modlitwa. Nagle nagranie się urywa, a Edward zmuszony jest, by przywrócić zasilanie. Gdy światła w końcu wracają, detektyw znajduje 2 płytki ze skanu mózgu Jeremiego. Składając je razem, odtwarza ciemną plamę, o której pisał dr Gray. Wtedy dzieje się niemożliwe. To, co było jedynie cieniem na kliszy, w niewytłumaczalny sposób materializuje się w jego dłoniach jako namacalny, fizyczny przedmiot. Fragment posągu z wypalonej gliny. Kierując się instynktem, Edward pędzi na strych, a rzeczywistość wokół niego zaczyna się rozpadać. Doświadcza surrealistycznej halucynacji, w której korytarze zalewa woda, ale brnie naprzód. Na strychu odnajduje pozostałe fragmenty statuły. Gdy dokłada do nich element zrodzony ze skanu mózgu, całość idealnie do siebie pasuje. Użycie talizmanu rozdziera rzeczywistość. Edward kolejny raz zostaje przeniesiony do innego świata. Na pokład parowca, który istniał dotąd tylko w umyśle Jeremiego. Słyszy jego pełen lęku głos, a pokład szybko roi się od koszmarnych, przypominających pająki stworzeń. Mimo ich ataku, Edwardowi cudem udaje się uruchomić silnik i wprawić parowiec w ruch. Wtedy przez mgłę tego koszmaru przebija się wizja rozmowy między Jeremym a doktorem Grayem. W ostatniej chwili Edward rzuca się w stronę tej sceny, lądując z powrotem w realnym świecie, w samym środku gabinetu doktora Graya. Hej, tutaj jestem, co się dzieje do cholery? Rozpaczliwe krzyki Edwarda rozdzierają ciszę gabinetu, gdy ten gwałtownie wraca do rzeczywistości. Chłodny głos doktora Graya sprowadza go na ziemię. Spokojnie, panie Canby, czego pan chce?
Szok po podróży do umysłu Jeremiego powoli ustępuje, a Edward, wciąż roztrzęsiony, dostrzega na szafce notatkę dotyczącą rzeczy osobistych Cassandry Beauregard. To nowy trop. Podążając za nim, udaje się do jej pokoju, lecz drogę zastępuje mu pijany mężczyzna McCarthy. Z jego bełkotu Edward szybko wywnioskowuje, że to stróż wynajęty przez sanitariuszy do pilnowania tajemniczej Grace. Próbując wydobyć informacje, Edward zagaduje go o nadchodzącą noc świętojańską. Oczy McCarthy'a błyszczą. Z entuzjazmem opowiada o oddawaniu czci drzewu życzeń w oranżerii, ale dodaje coś, co wzbudza niepokój. Dzisiejszy wieczór po prostu ma w sobie coś wyjątkowego, mamrocze. Wszyscy to czujemy. Poza tym zyskaliśmy kilka nowych słów modlitwy dzięki pańskiemu koledze Jeremiemu, dodaje. Wtem wtrąca się Grace, a jej cichy głos mrozi krew w żyłach. Ona przyjdzie tu i wywróci świat do góry nogami, mówi z przerażającą pewnością. I wszystko zacznie się od początku. Edward znów czuje to niepokojące ukłucie znajomości, desperacko próbując sobie przypomnieć, skąd zna tę twarz. W końcu w pokoju Cassandry czeka na niego kluczowe odkrycie. Znajduje scenariusz do jej ostatniego filmu Rzeź w wąwozie, a wraz z nim ostatnią wyrwaną stronę. Styl pisma i treść nie pozostawiają złudzeń. Cassandra nie opisywała po prostu wydarzeń, ona je reżyserowała, traktując Jeremiego jak aktora w swoim ostatnim, makabrycznym przedstawieniu i próbując narzucić mu własną fabułę. Ostatnia strona scenariusza zawiera też ostatnią wskazówkę. Nowy cel dla Edwarda, wzmiankę o pokoju numer 3. Krok pierwszy i drugi kontraktu zostaje wypełniony przez podróż do najgłębszych zakamarków psychiki Edwarda. Okazuje się, że pusty pokój w Derceto należy do niego, a kod do sejfu to numer jego licencji detektywistycznej. Znalezione tam wskazówki prowadzą go do wspomnienia z 1928 roku. Sprawy porwania Grace Sanders. Edward musi zmierzyć się z prawdą o swojej przeszłości. Był przekonany, że uratował dziewczynkę z rąk porywacza. Rzeczywistość była jednak inna. Jej ojciec Theodor próbował ją ocalić przed agresywną matką, a Edward, ślepo wykonując zlecenie, doprowadził do jego śmierci i oddał dziecko z powrotem w ręce oprawczyni. Dziewczynka w Derceto to ta sama Grace Sanders. Ta bolesna konfrontacja z poczuciem winy i samooszukiwania się stanowi wypełnienie 2 pierwszych warunków kontraktu. Jego trauma nie jest jedynie tłem fabularnym, lecz psychiczną raną, która czyni go poddatnym na wpływ Derceto i jednocześnie jest kluczem do rozwiązania zagadki. Pozostaje ostatni krok – powściągnąć maniakalne zachowanie. Wskazówki prowadzą do postaci Jacoba, więźnia lodu. W mieszkaniu doktora Greya tajemniczy telefon, prawdopodobnie od samego mrocznego mężczyzny, informuje go, że zostało już tylko jedno zadanie. Używając talizmanu na zegarze, Edward przenosi się do mroźnej arktycznej krainy. Tam staje do walki z Jacobem, groteskowym potworem, który jest fizyczną manifestacją maniakalnego zachowania Jeremiego. Edward pokonuje go, wbijając mu w oko rytualny sztylet odzyskany ze świątyni. Po chwili wraca do rzeczywistości, by z przerażeniem odkryć, że właśnie wbił ten sam sztylet w oko prawdziwego Jeremiego, dokonując na nim brutalnej, improwizowanej lobotomii. Edward budzi się w Derceto, które jest teraz dziwnie spokojne i radosne. Batiste i Grace dziękują mu za pomoc. Dr Gray wyjaśnia, co się stało. Dokonując lobotomii, Edward wyleczył Jeremiego z jego manii, tym samym wypełniając ostatni warunek kontraktu. Pakt z mrocznym mężczyzną został zerwany. W tym momencie cała układanka wskakuje na swoje miejsce. Cała podróż Edwarda była misterną manipulacją ze strony Nyarlathotep. Podążając za rzekomymi krokami do uwolnienia Jeremiego, detektyw systematycznie niszczył jego psychiczne bariery ochronne i usunął jedyną przeszkodę – pakt, która powstrzymywała kultystów z Derceto przed dokończeniem ich rytuału. Mroczny mężczyzna w typowy dla siebie sposób zagrał na 2 fronty. Użył Edwarda, by uwolnić się od zobowiązań kontraktu, jednocześnie torując drogę do przebudzenia swojej rywalki Shub Niggurath. To chaos dla samego chaosu, kwintesencja działań tej istoty. Nadchodzi noc świętojańska. Kult zbiera się przy drzewie w oranżerii i przygotowuje się do złożenia Grace w ofierze. W ostatniej chwili interweniuje Emily, strzelając do Batista i rzucając w drzewo koktajlem Mołotowa. To budzi gniew bóstwa. Drzewo ożywa, ukazując swoją prawdziwą, potworną formę. Awatara czarnej kozy z lasu i masakruje zgromadzonych kultystów.
Edward musi stoczyć ostateczną walkę z tym kosmicznym bytem. Po jego pokonaniu wraz z Emily, katatonicznym Jeremim i dziwnie niewzruszoną Grace opuszczają płonącą posiadłość, kierując się z powrotem do Nowego Orleanu. To standardowe zakończenie gry. Gorzkie zwycięstwo, w którym bohaterowie przeżyli, ale za cenę zniszczenia umysłu Jeremiego i uwolnienia na świat niewyobrażalnego zła. Kampania Emily Hartwood, choć podąża tą samą ścieżką fabularną i wykorzystuje te same zagadki, oferuje zupełnie inną perspektywę emocjonalną i kilka kluczowych, unikalnych scen, które rzucają nowe światło na wydarzenia w Derceto. Dla Emily ta podróż nie jest zleceniem, a desperacką próbą uratowania członka rodziny i zmierzenia się z dziedziczną klątwą, która zniszczyła jej przodków. Jej interakcje z postaciami są nacechowane osobistą historią. Zna Batistę i Lottie z przeszłości, a jej rozmowy z Jeremim są pełne bólu, desperacji i rodzinnych więzi, których brakuje w bardziej zdystansowanej kampanii Edwarda. Historia Emily obfituje w unikalne sceny, które pogłębiają jej osobisty dramat. To ona, a nie Edward, jako pierwsza pada ofiarą obłędu Derceto. Zahipnotyzowana przez portret wuja, zostaje przeniesiona do upiornej dzielnicy francuskiej. Jej spotkania z mieszkańcami posiadłości są nacechowane zupełnie inną dynamiką. Konfrontacja z doktorem Greyem jest o wiele bardziej napięta. Lekarz traktuje ją protekcjonalnie, grożąc jej zamknięciem w zakładzie, jeśli okaże te same histeryczne skłonności co jej wuj. Emily jest również świadkiem scen, które umykają Edwardowi. Widzi gospodynię Magdalene odprawiającą rytuał voodoo, grzebiącą zmumifikowanego kota w ogrodzie, co jest kolejnym dowodem na pogańskie praktyki w Derceto. Nawet interakcje z resztą pacjentów są inne. Enigmatyczna Ruth Tallant w rozmowie z Emily jest otwarcie zalotna, co kontrastuje z jej zdystansowanym zachowaniem wobec Kernbiego. Jednak najbardziej niepokojąca jest scena z małą Grace. Dziewczynka w akcie czystego, niezrozumiałego szaleństwa podchodzi do Emily i bez słowa wbija jej w nogę strzykawkę, po czym odchodzi jak gdyby nigdy nic. Te momenty podkreślają, że Emily jest postrzegana przez Derceto nie jako intruz, ale jako część jego chorego ekosystemu, co czyni jej podróż jeszcze bardziej osobistą i przerażającą. Największa różnica pojawia się jednak w rozdziale 4, gdzie Emily musi zmierzyć się z własną traumą, by wypełnić warunki kontraktu mrocznego mężczyzny. Zamiast wspomnienia Edwarda z Pearl River, Emily zostaje przeniesiona w głąb własnego, wypartego bólu. Używając żarówki błyskowej znalezionej w sejfie w apartamencie fotograficznym należącym do Ruth, Emily przenosi się na pola bitewne I wojny światowej. Jest to wspomnienie, które sama sfabrykowała. Przez całe lata żyła w kłamstwie, że jej mąż John Marcus zginął bohaterską śmiercią w okopach. Prawda okazuje się jednak o wiele bardziej prozaiczna i bolesna. Po chwili Emily budzi się w zamkniętej części ambulatorium w Derceto. Okazuje się, że John zmarł w 1918 roku na hiszpankę, właśnie tutaj w izolatce. Emily, zawstydzona tak niegodną śmiercią, stworzyła dla siebie i dla świata alternatywną, heroiczną wersję wydarzeń. To dlatego tak irytuje ją, gdy postacie takie jak Batiste zwracają się do niej per pani Marcus. To przypomnienie o kłamstwie, na którym zbudowała część swojej tożsamości. Konfrontacja z tą prawdą jest jej sposobem na uznanie traumy i przełamanie samooszukiwania się. Po dokonaniu lobotomii na Jeremim, mroczny mężczyzna pojawia się bezpośrednio przed Emily. Zdaje sobie ona sprawę, że pakt został zerwany, a jego esencja przeniknęła do jej umysłu. W akcie desperacji przykłada sobie pistolet do głowy, ale w ostatniej chwili zostaje powstrzymana przez Lottie i Batista. Jej standardowe zakończenie, choć podobne do tego Edwarda, zawiera jeden istotny szczegół. Gdy opuszczają płonące Derceto, Jeremy stwierdza, że muszą zabrać Grace do Hell's Kitchen. Jest to bezpośrednie nawiązanie do miejsca akcji oryginalnej gry Alone in the Dark 2, co sugeruje kontynuację tej wyobrażonej na nowo historii. Alone in the
the Dark oferuje łącznie 5 różnych zakończeń. 2 standardowe, po jednym dla każdej z postaci, które już poznaliśmy, oraz 3 sekretne, które można odblokować jedynie poprzez zebranie odpowiednich zestawów przedmiotów kolekcjonerskich zwanych Line Up. Te przedmioty to coś więcej niż zwykłe znajdźki. Są to klucze do głębszego zrozumienia fabuły i odblokowania alternatywnych ścieżek narracyjnych. Aby odblokować pierwsze z sekretnych zakończeń, Emily musi skompletować zestaw Line Up Umrzeć z godnością. Przedmioty w tym zestawie tematycznie nawiązują do kwestii wyboru, śmierci i psychicznego cierpienia. W 4. rozdziale, w mieszkaniu doktora Greya, Emily musi użyć rozcieńczalnika do farb na portrecie wuja, co odsłania ukryty, znacznie bardziej niepokojący obraz. Po walce z Jacobem, gdy pojawia się mroczny mężczyzna, gracz musi wykonać odpowiednią akcję. Emily opuszcza broń i wykonuje gest poddania. Końcowa scena ukazuje ją na sesji terapeutycznej. Gdy zamyka oczy, widzi siebie w świątyni mrocznego mężczyzny, otoczoną przez jego wyznawców, w tym Ruth i Grace. Oświadcza, że już się nie boi. To zakończenie symbolizuje odrzucenie chaotycznego, niszczycielskiego szaleństwa reprezentowanego przez czarną kozę na rzecz uporządkowanej, manipulacyjnej kontroli mrocznego mężczyzny. Emily wybiera zorganizowane szaleństwo zamiast destrukcji, formę śmierci z godnością na własnych warunkach. To zakończenie wymaga od Edwarda zebrania zestawu Koza bez rogów. Zestaw ten jest nierozerwalnie związany z kultem i postacią Grace, która sama siebie nazywa Kozą bez rogów, czyli Cabri Sancorn. W 4. rozdziale Edward musi złożyć ofiarę przy demonicznym drzewie w oranżerii. Tekst z zakazanej wiedzy, odblokowany przez ten zestaw, wprost mówi o wezwaniu do złożenia w ofierze Cabri Sancorn. Podczas rytuału w 5. rozdziale, w momencie gdy Emily interweniuje, gracz musi skierować wzrok Edwarda na Grace. Courtney odwraca się przeciwko Emily i dołącza do kultu. Zabija Grace, krzycząc: zrobiłem dla niej wszystko, po czym każe Emily uciekać. W pełni poddał się szaleństwu Derceto i stał się jednym z 1000 młodych Szub-Nigurat. To najbardziej niezwykłe z zakończeń wymaga zebrania zestawu Cały świat to scena. Przedmioty w tym zestawie, takie jak zabawkowy talizman, mają charakter metatekstualny, a odblokowany tekst mówi o życiu jako o wystawionej sztuce. W 5. rozdziale gracz musi podejść do Grace i podarować jej zebrany zestaw jako prezent. W tym momencie gra gwałtownie się ucina. Widzimy Edwarda i Grace wychodzących z teatru. Rozmawiają o zagmatwanej sztuce, którą właśnie obejrzeli, a która była fabułą gry Alone in the Dark. Po chwili dołącza do nich Emily. Okazuje się, że są szczęśliwą rodziną, a Edward i Emily są rodzicami Grace. To ostateczne przełamanie 4. ściany. Sugeruje, że cała historia była fikcją wewnątrz fikcji. Poprzez skompletowanie odpowiedniego zestawu, bohaterowie dosłownie odrzucają scenariusz horroru, w którym się znaleźli i wybierają normalną, szczęśliwą rzeczywistość. To najlepsze zakończenie, ponieważ jako jedyne pozwala postaciom na całkowitą ucieczkę od cyklu traumy i grozy. Alone in the Dark z 2024 roku to gra, która nieustannie zadaje pytanie, co jest prawdą. Fabuła nie jest prostą opowieścią o nawiedzonym domu, lecz skomplikowanym gobelinem, w którym splatają się wątki horroru kosmicznego i psychologicznego. Derceto nie jest jedynie miejscem nawiedzonym przez potwory. To swego rodzaju czyściec, psychiczny węzeł, w którym kosmiczne siły żerują na ludzkich traumach, poczuciu winy i słabościach. Niejednoznaczność antagonistów jest celowym zabiegiem. Czy dr Grey to racjonalny naukowiec próbujący leczyć swoich pacjentów, bezwzględny przywódca kultu, czy może obie te rzeczy naraz? Czy mroczny mężczyzna to potężny byt, duch z przeszłości, czy tylko człowiek w przebraniu manipulujący chorym umysłem? Gra nie daje prostych odpowiedzi, sugerując, że zło jest wielowymiarowe i często ukrywa się pod maską racjonalności lub wyższej konieczności. Ostatecznie Alone in the Dark jest opowieścią o potędze samej opowieści. To ponowne wyobrażenie jest nim nie tylko w sensie projektowym, ale i fabularnym. Decyzja Jeremiego, by nie popełniać samobójstwa, w przeciwieństwie do oryginału z 92, uruchamia zupełnie nową narrację, której jesteśmy świadkami.
Sekretne zakończenia dają graczowi ostateczny wybór: poddać się historii grozy, stać się jej częścią, czy też odrzucić ją całkowicie i wyjść z teatru. Odzwierciedla to filozofię twórcy gry Michaela Hedberga, który zdekonstruował i złożył na nowo oryginał, tworząc list miłosny, który jest jednocześnie komentarzem na temat natury remake'ów, opowieści i wolnej woli. Końcowe pytanie, jakie gra stawia przed widzem, nie brzmi więc tylko, co wydarzyło się w Derceto, ale raczej, którą wersję z tej historii uznasz za prawdziwą. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, a wszystkich tych, którzy dotrwali do końca, zachęcam do zostawienia komentarza pod filmem, jakie streszczenie fabularne chcielibyście zobaczyć następne. No a tymczasem z mojej strony to już wszystko. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i jak zawsze do zobaczenia niebawem. Cześć!